Europa światową potęgą gospodarczą, czy za chwilę dziki zachód? W roku 2000 PKB Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych były podobnej wielkości. Wstępując do wspólnoty, dołączyliśmy do światowej potęgi gospodarczej, która jednak kilkanaście lat temu właściwie zatrzymała się w rozwoju. Jedni uważają, że Unia Europejska była kołem zamachowym polskiej gospodarki i tylko przez dalsze zacieśnianie współpracy możemy liczyć na rozwój Polski. Po drugiej stronie barykady stoją ci, którzy uważają, że Unia wręcz żeruje na naszej gospodarce i jeśli się od niej nie oderwiemy, to ściągnie nas na dno. Nie mamy zamiaru zajmować się relacjami Polski i Unii Europejskiej, ale postanowiliśmy przyjrzeć się, jak wygląda Europa na tle innych gospodarek świata. Przedstawiamy twarde dane oraz oficjalne źródła, z których korzystaliśmy. Zachęcamy Was do dyskusji w komentarzach i jesteśmy ciekawi, jakie wnioski Wy wyciągacie. Ja nazywam się Bartosz Nowak i przybliżam Wam świat kredytów, liczb i finansów. Udział w światowym PKB. W latach 1990-2004, czyli od upadku komunizmu w Polsce do wstąpienia do Unii Europejskiej, połowa światowego PKB przypadała na Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Mniej więcej porówno udział tych regionów wahał się w przedziale 25-30%. O ile USA na przestrzeni lat utrzymuje swoją pozycję lidera jako największej gospodarki świata, to mocno na znaczeniu przybierają państwa azjatyckie. Jak się okazuje, przede wszystkim kosztem Europy. Według danych Our World in Data, organizacji założonej przez badaczy z Uniwersytetu Oksfordzkiego, od roku 1990 gospodarki państw Europy Zachodniej wzrosły o około 85%, zaś Europy Wschodniej o 104%. Tymczasem w przypadku regionów afrykańskich i Azji te liczby sięgają między 330 a nawet 450%. Przypomnę, że mówimy tu o regionach, bo tempo wzrostu poszczególnych krajów było o wiele bardziej imponujące. Przykładowo, choćby w Polsce mamy progres na poziomie plus 836%, a w Chinach to jest nawet 3600. Chiński udział, co dziś ciężko sobie wyobrazić, w 1990 roku stanowił zaledwie 2% globalnego PKB. Aktualnie państwo środka jest światowym numerem 2 z udziałem na poziomie około 18-19%, po tym jak prześcignęli całą Unię Europejską, która dla przypomnienia jest wspólnotą 27 państw. Indie aktualnie stają się najszybciej rozwijającą się gospodarką z czołowej 30 na świecie. Pod kątem nominalnego PKB wyprzedziły już Francję i Wielką Brytanię, a za chwilę zostawią za plecami Japonię i Niemcy, stając się tym samym trzecią gospodarką na świecie. Indyjskie PKB rośnie w tempie około 8% rocznie, podczas gdy u naszych zachodnich sąsiadów od 7 lat właściwie stoi w miejscu. Zamiana miejsc jest więc tylko kwestią czasu. Zadłużenie. PKB omówione, to teraz zobaczymy, które gospodarki rozwijają się na kredyt, a których finanse wyglądają całkiem zdrowo na tle swoich konkurentów. Na blogu Visual Capitalist znajdziemy ciekawą grafikę, która w prosty, czytelny sposób pokazuje udział poszczególnych państw w światowym zadłużeniu. Możemy się spodziewać, że prym będą tu wiodły największe gospodarki światowe. Dominują oczywiście Stany Zjednoczone, których dług szacowany jest na 35 bilionów dolarów. Jest to ponad 1/3 światowego zadłużenia. 1/4 z kolei skupiona jest u dwóch gigantów z Azji, czyli Chin i Japonii. Tutaj państwa europejskie ponownie do czołówki nie należą, ale akurat w przypadku tej statystyki jest to zdecydowanie dobra informacja. Bogate państwo jednak jest w stanie obsłużyć nawet gigantyczny dług. Dlatego, żeby móc ocenić, czy dana gospodarka jest zadłużona ponad miarę, czy w akceptowalnym stopniu, to przyjrzyjmy się relacji długu do PKB poszczególnych państw. Relacja długu do PKB. Z rozwiniętych gospodarek zdecydowanie negatywnie wyróżnia się od lat Japonia, której zadłużenie przekracza obecnie 250% PKB. Dla przypomnienia, w Polsce dobijamy do 60%. To, jak dług może negatywnie wpływać na rozwój gospodarczy kraju, dobrze widać właśnie na przykładzie kraju kwitnącej wiśni. Jeszcze w latach 90. była to druga najbardziej rozwinięta gospodarka na świecie, zaraz za USA, a za chwilę spadną na miejsce numer 5. Tutaj warto wspomnieć, że dług Japonii jest w większości długiem wewnętrznym. Japończycy nie zadłużają się nadmiernie u innych partnerów w obcych walutach, dlatego mimo wysokiego obciążenia
do bankructwa im daleko. Zarówno Unia Europejska, jak i Niemcy pod kątem relacji długu do PKB wyglądają całkiem nieźle na tle największych światowych konkurentów. Oczywiście nie możemy pominąć tutaj faktu, że mimo że średnia UE wygląda całkiem nieźle, to jednak w poszczególnych państwach, zwłaszcza z południa Europy, jak Grecja, Włochy czy Hiszpania, zadłużenie znacznie przekracza poziom 100% produktu krajowego brutto. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. To właśnie ta kategoria zainspirowała mnie do tego, by nagrać dzisiejszy odcinek, kiedy usłyszałem, że Europa przestaje przyciągać bezpośrednie inwestycje zagraniczne. W Europie nikt już nie inwestuje. Pieniądze inwestorów odpływają ze starego kontynentu w kierunku Azji. Taki wniosek usłyszałem podczas oglądania jednego z wywiadów. Postanowiłem to sprawdzić, więc zwróćmy uwagę, jak prezentują się dane. Skupiłem się na 3 okresach. Rok 1990, czyli upadek komunizmu, 2004, czyli rok wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz dane aktualne. Korzystamy z danych Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw handlu i rozwoju, do których link znajdziesz w opisie filmu. Wykres ukazuje wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w poszczególnych regionach. To, co się rzuca w oczy, to przede wszystkim gwałtowny spadek udziału Unii Europejskiej i w drugą stronę rosnący udział Azji z Chinami na czele. W roku 1990 UE koncentrowała 1/3 światowych inwestycji. Tu gwiazdka, właściwie to WE, czyli Wspólnota Europejska, która zrzeszała 12 państw, bo Unia powstała w roku 1993. 1/4 bezpośrednich inwestycji zagranicznych trafiała do Ameryki, a około 11% przypadało na Azję. W Chinach ten udział był marginalny, bo wynosił zaledwie 2%. 14 lat później wstępujemy do Unii Europejskiej, gdy jej udział wynosi już tylko 22%. Gdy spojrzymy na aktualne dane, to na koniec roku 2023 przedstawiają się one następująco. USA 23%, Azja 47%, prawie połowa, z czego 12% przypada na Chiny. Europa 4%, jakiś żart. W ciągu 30 kilku lat przebiurokratyzowana Unia odpycha zamiast przyciągać inwestorów. Ameryka zachowuje udział, a rynki azjatyckie przyciągają 4 razy więcej kapitału przy 6-krotnym wzroście Chin. Udział w światowym eksporcie. Jak przepływ pieniędzy, to także towarów i usług. Eksport eksportowi nierówny. Kraje afrykańskie eksportują głównie surowce. Europa jest mocna na rynku usług finansowych czy motoryzacji. Ameryka słynie z eksportowania swojej produkcji przemysłowej czy produktów i usług technologicznych. To, co się jednak zdecydowanie zmienia, to znów rynek azjatycki. Chiny, jeszcze niedawno słynące z taniej siły roboczej, były montownią towarów z całego świata. Nikt jednak nie pomyślał, że ci biedni Chińczycy, oprócz taniego wytwarzania towarów czy ubrań, zaczną przejmować know-how swoich zleceniodawców i nagle staną się największym konkurentem bogatych krajów Zachodu. Wykres na ekranie przedstawia udział w światowym eksporcie największych graczy. To, co rzuca się w oczy przede wszystkim, to gwałtowny wzrost Chin, które z 2% w roku 1990 zwiększyły swój udział do aktualnych około 14%. To sprawia, że od 15 lat są państwem numer 1 na świecie pod tym względem. W zestawieniu nadal dominuje Europa, która odpowiada za 1/3 światowego eksportu, choć systematyczny spadek tego wskaźnika może być niepokojący. Ranking innowacyjności. Aby porównać, jak zmienia się konkurencyjność poszczególnych gospodarek, to warto przeanalizować kilka dodatkowych wskaźników. Zaczynamy od Global Innovation Index, który ocenia poziom państw w zakresie innowacji, badań i rozwoju, edukacji oraz infrastruktury. Raport publikowany jest dopiero od roku 2007, dlatego porównajmy sobie, jak wyglądało zestawienie na początku oraz obecnie. W pierwszej edycji, w pierwszej dziesiątce Europa miała 5 swoich przedstawicieli. W pierwszej 30 było to 16 państw, a w 50 27, czyli połowa przedstawicieli pochodziła z Europy. Największym konkurentem tu podobnie były państwa azjatyckie, z 3 reprezentantami w pierwszej dziesiątce. Dalej 10 w 30 i łącznie 14 w pierwszej 50. Przenosimy się na koniec roku 2023. Jak wygląda reprezentacja poszczególnych regionów w czołówce zestawienia? Pierwsza dziesiątka, 7 krajów Europy, 2 z Azji i USA. Pierwsza 30, 20 z Europy, 6 z Azji plus USA, Kanada, Australia i Nowa Zelandia. Top 50, 31 z Europy i 14 z Azji.
Jak widać w tym zestawieniu, to Europa wydaje się poprawiać swoją pozycję względem konkurentów. W pozostałych regionach raczej widać stabilizację. Państwa przyjazne biznesowi. Przechodzimy do kolejnego zestawienia, jakim jest przygotowywany co roku przez TMF Group Global Business Complexity Index, czyli ranking państw, w których najtrudniej prowadzić jest biznes. Tutaj im wyższa pozycja danego państwa, tym gorzej. Dlatego cieszyć może spadek Polski na 18 miejsce, choć jeszcze w roku 2022 zamykaliśmy pierwszą dziesiątkę. Niechlubnym liderem zestawienia jest Grecja, która o miano najgorszego kraju dla przedsiębiorców rywalizuje z Francją. W pierwszej dziesiątce mamy jeszcze aż 5 krajów z Ameryki Południowej, Turcję, Włochy i Kazachstan. Państwami, które zanotowały największy awans w zestawieniu są Kazachstan z 23 na 10, Hiszpania z 41 na 15 w ciągu jednego roku, Chorwacja, Rumunia, Japonia i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Które kraje możemy z kolei pochwalić? Największy spadek, który w przypadku tego rankingu jest pozytywny, zanotowały 3 państwa z Europy, czyli Niemcy, Szwecja i Irlandia oraz 3 państwa z Ameryki, Dominikana, Nikaragua i Honduras. Jak widać, w przypadku naszej kochanej Europy w tym indeksie mamy zarówno negatywne, ale i kilka pozytywnych informacji. Fortune 500 – największe firmy na świecie. Na koniec zostawiliśmy sobie ranking przedstawiający 500 największych przedsiębiorstw na świecie pod względem przychodu. Obecność firm z poszczególnych państw również dobrze pokazuje, które regiony zyskują w ostatnich latach na znaczeniu. Prezentujemy tabelę, w której widać, ilu przedstawicieli ma dany kraj lub region, zarówno w top 100, jak i top 500 i jak to się zmieniało w czasie. Zaskoczeń nie ma. Ameryka utrzymuje swą dominującą pozycję, choć wyraźnie po piętach depczą jej Chiny. Spadki widać zarówno jeśli chodzi o liczbę przedstawicieli z Japonii, jak i Europy. W ciągu 20 lat z 26 korporacji w top 100 zrobiło się 10, a liczba europejskich firm w całym zestawieniu spadła niemal o 40%. Tu możemy podkreślić, że i my jako Polska dorzuciliśmy swoją cegiełkę, gdyż za 2023 rok pod kątem przychodów wśród 100 największych firm na świecie mieliśmy też swojego przedstawiciela w postaci Orlenu. Poświęcony temu jest odcinek numer 3 na naszym kanale. Wskaźników czy rankingów moglibyśmy podawać w nieskończoność, ale nie o to chodzi. Chcieliśmy sprawdzić ogólną tendencję, jak zmienia się układ sił poszczególnych gospodarek świata. Europa nadal jest bogata, ale mamy swoje problemy. Gigantyczna konkurencja z Azji, zwłaszcza z Chin, powoduje, że trzeba sobie zadać pytanie, czy jeśli zachowamy obecne tempo i kierunek rozwoju, to jak będzie wyglądał świat za 20-30 lat? Czy Europa poprawi swoją pozycję na świecie, czy wręcz przeciwnie? Od nas to byłoby tyle na dzisiaj. Zachęcamy Was do dyskusji w komentarzach. Może macie inne spojrzenie na ten temat, albo jakieś ciekawe wnioski czy dane. Jeśli chcecie być na bieżąco ze światem kredytów, liczb i finansów, to zapraszam do śledzenia mojego bloga finansowyogar.pl i subskrybowania kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!